O! Zdrówko! Gracias! Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Kolumbii. U nas plany były trochę inne. Mieliśmy dzisiaj iść na taki trekking do 20 km. Zacięcie było niezłe, ale przez to, że wleciało wczoraj kilka drinków, jak widzieliście, no to ani mi, ani Marice nie chciało się podnieść o tej 7 godzinie, więc staliśmy po 10, koło 11. Po prostu za późno poszliśmy też spać, Tak. jak zwykle wieczorami jest dużo rzeczy do roboty i nam się wszystko to przedłużyło, a z racji, że ostatnie dni też tak średnio spaliśmy i tutaj w sumie też nam lampa świeciła za oknem, więc jak ktoś przechodził, no to tak na baczność tutaj trochę jeszcze musi się przyzwyczaić do tych kolumbijskich klimatów, że nie każdy chce cię tutaj owalić na przykład, albo wkraść ci się do chaty. Tak, a teraz idziemy, miało być śniadanie, ale przez to, że późno wstaliśmy, zjemy sobie już obiad, bo obiady już podają i idziemy na taki krótszy trekking o lekko ponad godzinę. Minęliśmy już jedną restaurację, znaleźliśmy danie za 20 000, jakieś 18-19 zł, już nie wiem, bo ten kurs się ostatnio zmienia. Marcin, może ty kojarzysz? 18. Aha, no dobra, 18, ale idziemy jeszcze zobaczyć w inne miejsce, bo wczoraj gdzieś nam się wydawało, że widzieliśmy jeszcze daniej. Na mieście dzisiaj się sporo dzieje tutaj. Ruch zwożą turystów widać. Gdybyście tutaj byli, to nie ma bankomatów, ale jest taki punkt, w którym podobno da się co nieco załatwić, ale my jeszcze z tego nie korzystaliśmy. Może później wejdziemy, a w sumie albo i teraz zejdziemy. Marcina tam chyba pociachały komary, także ja się dowiem, co tutaj, w jaki sposób to działa. Jest tutaj billboard i napisane, że nie ma bankomatu właśnie w Mince. Okej, już wszystko jest jasne, działa to mniej więcej jak bank, po prostu pani płacicie jak w sklepie, przykładacie kartę do terminala i pani wam daje gotówkę. I tutaj na przykład do 50 000 jest to za 3,50 musicie zapłacić, na przykład za 2 miliony jest to 120 000, czyli koło ponad 100 zł. Przy 2 milionach, jeśli wypłacacie, a my z bankomatu płacimy koło 20. W bankomatach w mieście, przynajmniej z tego co my wypłacamy, mamy 1%, a tutaj wychodziłoby 6%. Także przyjedźcie tutaj po prostu z gotówką. Przeszliśmy się kawałek dalej, to jest ta restauracja, o nawet tak się nazywa. I znaleźliśmy o 5 000 taniej na jedną osobę, czyli będzie 10 000 taniej za nasz obiad, czyli 9 zł zjemy taniej. Jest już nasza zupa, proszę bardzo. Tak, proszę bardzo. O, jakaś wkładka też widzę tutaj. A to zupa Mariki, taka sama. Kukurydziana jakaś. Kukurydza, jówka. Jest wkładka mięsna, o, nawet kości się trafiła. To dla Ciebie leci, bo widzę tutaj dużo kolagenu. O, jeszcze limonki do tego. Przyszło już nasze drugie danie, u mnie kurczak, dzisiaj ładnie wysmażony, widzę, soczysty kurczak. Tutaj mamy, co to jest, soczewica czy fasolka? Soczewica zmieszana z jakimiś warzywami, ale bardzo dobra w smaku. Smacznego! Płacimy 27 zł, 30 000, a tak wyszło, że nazbierały nam się same dwójki po 2000, więc płacimy w samych dwójkach. I tak, wychodzimy i deszcz zaczął padać, także mamy płaszcz, więc albo zakładamy płaszcze, idziemy, albo poczekamy chwilę. Ale się przycięła. Mamy już płaszcze założone, ale pada coraz mocniej, więc idziemy na kawę, przeczekamy to w kawiarni. Mari znalazła wczoraj, dość tanią, w sumie bardzo tanią kawiarnię. W centrum mamy dzisiaj jakąś imprezę! Pijemy szybką kawę, taka kawa kosztuje tutaj 6 000 cappuccino, czyli 5,50 złotówkach, to dobra cena, bardzo dobra. Już mieliśmy wychodzić, bo przestawało padać, słońce zresztą też wyszło, a tu taka ulewa nagle. No jeszcze chwilę posiedzimy. Jest coraz lepiej, mam nadzieję, że się wypada zaraz. Tak wygląda wioska po deszczu, o jeszcze tutaj pan krzyczy, kebaba kręci jak widzicie. Jeszcze lekko pada, ale zbieramy się, mamy nadzieję, że już nie będzie. Idziemy, gotowa? Gotowa, czas się przejść. Ruszyć się. Trochę tak zmoczę, ale już myślę, że te chmury czarne przeszły. Tu niby niebiesko, tam szaro. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak przyjedziecie z Santa Marta na jeden dzień tylko do Minka, no to tutaj też jest parking. Zostawiacie sobie auto i idziecie sobie na trekkingi. Tutaj jest kilka takich dobrych tras, także my dzisiaj wybieramy tą jedną, idziemy właśnie koło tego parkingu. Zostawiacie auto i śmigacie. A dlaczego Wam radzimy zostawić auto tutaj na tym parkingu? Bo jak popada, no to zresztą widzicie, za mną droga płynie, no i tutaj już zaczynają się schody. Trasa w mieście jest jeszcze w miarę okej, przejezdna, ale tutaj nigdy nie wiecie, na jaką dziurę traficie. Także trzeba mieć albo auto 4x4, albo najlepiej tutaj jeepa. Z tego co widzę, to oni tutaj jeepami, motorami świetnie sobie radzą, no ale to trzeba też potrafić. Kupiliśmy jeszcze butelkę litrowej wody po drodze i tutaj mają takiego grilla. Patrzcie, jakie przysmaki robią. Kiełbasa za 8 000, to jest lekko ponad 7 zł. I co ciekawe, robią banana. Pierwszy raz widzimy, że banana, on jest na słodko, a robią go jeszcze z serem, bo platano, taki plantan, no to on się robi słodko.
słodki, jak się go podsmaży. A tu jeszcze na słono serem sypią, pierwszy raz to widzimy. Ale to tak jak kakao tutaj, przecież w Bogocie piliśmy z serem, tak samo tutaj banana. Kochają ser. Przed nami 3,7 km, droga jeszcze tutaj utwardzona, ale widzę, że wchodzimy powoli już na taką bardziej polną. Nie zgubicie się, tutaj są znaki, jest Cascada de Marinka. Fajna nazwa, 3,3 km, jeszcze 56 minut pokazuje. Tak się podróżuje po kolumbijsku! Kolumbijczycy, no zobaczcie, tutaj autem takim zwykłym to można stracić podwozie. Tak, tutaj wzdłuż płynie taka mała rzeczka Smródka, a patrzcie, tutaj sobie ludzie domy pobudowali, takie trójkątne trochę nawet. Podejrzewam, że to jakieś samowolka tutaj bez żadnych pozwoleń sobie budują w takiej dżungli te domy. Tak bym przynajmniej obstawiał. Ale jakie jest prawo, to nie wiem. Po drodze mijamy jakiś warsztat. Tu pewnie można przyjechać z jakąś furą i tutaj kolega coś naprawi jak trzeba na szybkości. Taki trochę większy to sobie lepiej radzi z tymi kałużami. Ale pani pozdrawia, pan te Muzyczka gra elegancko, wyluzowani. Tutaj rzeka przepływa przez drogę, tylko jest kanał zrobiony pod spodem, ale podejrzewam, że jak więcej tutaj wody jest, no to no zobaczcie, tutaj dwie rury tylko, więc tutaj widać, że ta rzeka przepływa przez drogę, jak jest więcej. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo sporo tego piasku jest na drodze. Dobra, idziemy dalej. Można i tak jechać. Zresztą tutaj jeżdżą takie taksówki, mototaksi, więc wynajmujecie sobie, płacicie i was tutaj dowiozą wszędzie, gdzie chcecie. Podejrzewam, że kiedyś jak było mniej samochodów, to tutaj była tylko jakaś ścieżka, a tak to jest, zobaczcie, z jednej strony jest górka, z drugiej strony jest górka, a tutaj po prostu jest wykopana droga. Jesteśmy teraz w tym lesie i to las jest bambusowy, patrzcie jakie wielkie bambusy, że one tutaj jeszcze stoją, że nikt ich nie wycina do czegoś, no bo to takie, to już można chaty budować, takie grubasy. Ale chciałem wam powiedzieć, że się gorąco już zrobiło. W Kolumbii mają jakieś dziwne znaki drogowe i patrzcie, nawet znalazło się miejsce dla naszej wlepki, więc jak będziecie to... Dawajcie znać, czy jeszcze tutaj jesteśmy. Kolejny materiał budulcowy, zobaczcie. Bambusy, Marika stoi, patrzcie jakie one są wysokie. No naprawdę, z jednego bambusa to pół chaty można zrobić. Nawet nie wiedzieliśmy, że tutaj jest wejście do jeszcze jednego wodospadu, ale co się okazało, że to pokazał nam zdjęcie, to jest po prostu woda ścieka po kamieniu takim. Oni to nazwali wodospadem i trzeba zapłacić też dyszkę za to, więc a pokazał nam jeszcze, że brudna woda, że nie można się kąpać. No tak, przez to właśnie, że te deszcze teraz były i no mocno popadało, no to wszystko jakby to takie ścieka, wiecie, ta glina, wszystko z gór. No i słyszeliśmy, że właśnie na ten wodospad, na który się wybieramy, też tak jest. No ale tutaj przynajmniej pan pokazał nam zdjęcie i powiedział, że nawet nie ma opcji, nie pozwalają się kąpać. Także nie wchodzimy tutaj, ale dobrze wiedzieć, że coś takiego jest. Powiedział, że jutro o 8 rano powinna być znowu normalna woda. Kolejna rzeczka płynie. No ta też nie jest jakaś najczystsza, ale też nie jest jakaś brudna. O, ta to już dobrze wygląda, no. Tam dwóch chłopaków podjechało szybko i weszli do rzeki. Jeden widać, że się wywrócił i poździerany cały, a tutaj widać, że ta rzeka płynie. No i jest taka brązowa, widzicie? Teraz podejdę bliżej tu przez siatkę gdzieś. O. Brązowa, jakby błoto spływało. Teraz musimy przejść na drugą stronę, raczej tą samą drogą, tylko musimy przejść, bo tutaj rzeka płynie przez całą drogę. Marcin odważny próbuje przejść. Ja to się boję, że takie kamienie będą śliskie. Tu pan wszedł, zobaczcie, wszedł sobie, miał po kostki i nagle bum, po kolana woda. Także weźcie sobie, wyobraźcie, jedźcie teraz tutaj samochodem. Ja mam tutaj, dobra. Ja już na drugiej stronie, teraz Marika, potrzebujesz rękę? Tu na ten mały najpierw, albo duży od razu, w zależności gdzie dasz radę. O, jest! Dało się! Weszłaś do wody? Znaczy poślizgnęłam się, gdybyś mnie nie złapał, to nie wiem, czy mi tam noga nie zleciała. Także trzeba być tu ostrożnym. Zobaczymy, jak ten sobie poradzi. On musi wiedzieć, bo tutaj nie jest aż tak głęboko. Głęboko było tam z boku. O, prosta sprawa. Następny jedzie. Rzeka zaczyna nam pokazywać swoje piękne oblicze. Kolejna mała rzeka, która przepływa przez drogę, ale ta już jak taka źródła. Jak jakaś źródlana. Patrzcie, jaka czysta tutaj widać. Co ty myślałeś, że tutaj... Ale złudzenie. No taka czysta, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że Marika myślała, że w ogóle nie płynie. Czy wy to widzicie? Gigantyczna żaba. Ale ropucha, idę z drugiej strony. Patrzcie, jaka wielka. Kurde, ona by te nasze to zjadła w Polsce. Mari jeszcze próbuje złapać tam żabę. Oczywiście też musi być piękny napis, że po hiszpańsku. Jak mój hiszpański jest dobry, to jo to znaczy, że tak, serce, love i marinka. Yo quiero marinka. Tak, czyli tam gdzie idziemy. I tutaj też obok jest
Mała, niewielka restauracja. Pani tutaj coś gotuje. Tutaj ma, widzę, rozpalone grille. O, właśnie. Ogień, spali się jakieś tam drewno. 3 garki i już można coś ugotować. Został nam niecały kilometr, żeby dojść, ale tutaj droga też, patrzcie, trochę popada. No już ciężko tutaj przejechać, zwykłym by było. I w tym momencie zaczynają się schody, a raczej ściąganie butów, bo raczej nie da rady przejść suchą stopą. O! Da radę? No głęboko nie jest. Są tam jakieś kamienie, ale raczej no nie kombinowałbym chyba w tą stronę, chyba że tam dalej jest, zaraz zobaczę. Marcin długie nogi ma, to widzę, że sobie poradził przynajmniej te pierwsze tutaj kamienie. A dalej no może być właśnie ciężko. On kombinuje to, co ja będę miała. Na boso chyba. O, udało się. Kiwa głową, że nie da rady. No mówię, jedyna opcja to buty ściągnąć. Mamy szczęście, pan jechał, zatrzymaliśmy, dobra, nie będziemy musieli ściągać, ale jaja, pan nas przewiezie tylko przez rzekę. Mamy to! Pan nas dosłownie podwiózł tutaj 10-15 metrów za tą rzekę, ale nam się udało. Dobra, idziemy dalej. Wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy na wodospadzie. Czyżby? A może nie? Nie, chyba nie. Muzyczka gra, restauracja, jakieś piwko można wypić. Panowie przy piwie mówią, że wejście jest tutaj. No dobra, to zostajemy tutaj. Tutaj jest też parking, możecie sobie wjechać. I też jest cennik. Przyjedziecie rowerem, tysiak, moto 3000, a samochód 7000 peso. Tutaj jest już jakaś restauracja, można coś zjeść, wypić kawę, nie zgłodniejecie. Też słyszeliśmy, że przy samym wodospadzie jest restauracja, więc jak jesteście głodni, to nie musicie kombinować, tutaj zjecie. Tam wam pokazywałem jedną restaurację, tutaj dosłownie po drugiej stronie ulicy jest druga, zrobiona taka z kamienia. Zaraz tutaj wejdziemy, panie tam gotują. Też widzę tutaj w piecu się pali, pewnie można jakąś... O, nic nie widzę, myślałem, że nogę z kurczaka albo jakąś wołowinę zjeść. To jest ciekawe, widzicie to co zwisa? Wydaje nam się, że to są gniazda jakichś ptaków. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby tak budować gniazda. Przybliżę wam teraz. Patrzcie, jak to wygląda. A co wam przypominają te gniazda? No, raz, dwa, trzy. Jak owłosione wora. Końcówka trasy to połączenie schodów i drogi. Dla każdego coś. Jak lubicie po schodach, to można. Ja idę po schodach, można też drogą. Plastik nie musi być taki zły. Jak się coś używa jeszcze raz, to jest wtedy recykling i tutaj kapsle są wykorzystane jeszcze raz. Patrzcie, tam była jakaś ryba, tutaj jest ławka, to akurat przydatne. Można siadać. Nie zarwie się? Solidne. Dużo Coca-Coli tutaj piją, bo czerwone kapsle, tutaj widzicie nakrętki. No to jest Coca-Cola, a tutaj jest już nazwa tego wodospadu, więc wygląda na to, że my jesteśmy, tak mi się wydaje, w odpowiednim... O, nawet balon jest też z kapsli zrobiony. I tutaj też siedzenia jeszcze, ale sobie wymyślili. Tutaj jeszcze jakiś punkt widokowy jest. Tam dalej widać jeszcze jakieś góry, trochę wyższe. No i ten wodospad gdzieś tam jest, coś słychać tutaj. A tu jest ten balon jeszcze raz. Nawet siedzenie jest, Marii, widziałaś jak w balonie? Tylko trzeba uważać, bo balony też lubią spadać ostatnio. A no co patrz. tam zaryzykuje? Lecisz! Jest znak, że jesteśmy w odpowiednim miejscu. Też tutaj było napisane, ile to kosztuje. Ale jak jest zamazane, to znaczy, że cena też jest inna i że ta tablica już tutaj wisi dłuższy czas. No bo co to za pomysł, żeby na stałe coś takiego robić? Tutaj też? Patrz jakie fajne wykorzystanie. Skrytki, no. Skrytki, no. Też z kapsli porobione. Jakbyście chcieli, to piątkę płacicie 5 koła i to 4,50 zostawiacie coś sobie w tych szafkach. Płacimy po 16 000 za wstęp, to jest prawie 15 zł. Tak, za osobę. No idziemy do środka. Po tych kwiatach widać od razu, że to las deszczowy. Tutaj wszystko rośnie 2 razy. Ciekawe. Też piękny. Jeszcze z boku coś wyrasta. Wchodzimy dalej i tu widzę jest jakiś pewnie punkt widokowy. Zaraz zobaczymy. Jakaś siatka, można sobie pewnie tutaj poleżeć. Nawet napisane, że maksymalnie 7 osób na tą siatkę. A, tu jest ten wodospad. Ej, ładnie wygląda. No właśnie, ktoś mówił, że jest brudny, nie można się kąpać, a widzę tam jakieś osoby siedzą, więc to, że nie można się kąpać, to chyba sobie ktoś wymyślił tylko. Tutaj są jakieś 2 wodospady. Jeden jest w lewo 100 metrów, a drugi jest w prawo jakieś 200 metrów. Więc pewnie pójdziemy najpierw w prawo zobaczyć do góry, a później zejdziemy na dół. Może uda się wykąpać. Jesteśmy powoli, słychać już, o, i nawet widać, tutaj spływa. O, pięknie wygląda. Można tutaj niżej zejść. O, jaka ale no od razu lepiej chłodno, pięknie. Słyszeliśmy negatywne opinie, a nam się podoba ten wodospad. Zaraz wejdę tutaj kawałek wyżej na skałki. O, proszę, jak pięknie. Pięknie to wygląda, ale idziemy teraz na ten niżej, bo tutaj jest, ten jest tutaj wyżej,
On tutaj schodzi i tutaj widzicie, jest od razu spad, więc tam nawet ludzi kawałek widać. Więc tak, my idziemy na ten niżej teraz. Wróciliśmy z powrotem na te skrzyżowanie, co wam pokazywałem, 200 metrów było tam, teraz 100 metrów jest w tą stronę. I tutaj też jest jakaś restauracja. Tak mi się wydaje, że tutaj ten dach to już jest od restauracji, więc zaraz będziemy mogli zobaczyć. No właśnie widzę, nawet tutaj jest rozpisane coś, jakieś menu. Aha, i tak wygląda restauracja, ładnie. Ale my w restauracji nic nie kupujemy, bo jesteśmy najedzeni. Idziemy na ten wodospad. Słychać, ale widać jeszcze nie do końca przez te zielone krzaki. Zaraz będzie go widać. Albo będę musiał zejść na sam dół. Chociaż nie, tutaj wejdę, o. Tutaj go widać. Tam zobaczcie, ludzie siedzą w środku. Pięknie. Jesteśmy już na dole i tutaj jest taki basen zrobiony. Sporo miejsca. Są też takie ławki. Można się tutaj rozebrać, zostawić swoje rzeczy. Pięknie to wygląda. Coś mi się wydaje, że my tutaj zaraz przynurkujemy. O, patrzcie! Kolumbijczycy jak Polacy, widzicie? Rozlewają kieliszki wódę. O, proszę bardzo, jak się dobrze bawią. Hej! Viva Colombia! Powiedziałam, że Marcin ma urodziny jutro i już dostanie. O, jak miło! Happy birthday to you! Ale pięknie! O! Zdrówko! Gracias! Podobno zimna woda. Marcin się przekona, ja nie wchodzę, nie przekonuje mnie. Widzę, jak niektórzy się trzęsą. O, po mi nie widzę. Nie jest tak źle, okej. No ale miło wszystko. I zobaczcie, mówili nam, że po drodze nie warto, żebyśmy nie wchodzili, bo i tak nie można się kąpać. A tutaj ludzie się kąpią, nikomu nie przeszkadza. Także super. Nie słuchać innych, warto robić swoje. Marcin podszedł pod sam wodospad. O, widać jakieś silne, przed chwilą go aż tam przewróciło. Ale teraz lepiej się trzyma. Przez to, że padało, to kolor wody jest jaki jest, ale i tak samo, zobaczcie, patyki tutaj ponapływały. Marcin walczy pod samym wodospadem. O, uda mu się usiąść? Uda! Zaraz mu gacie ściągnie, coś czuję. No wyjście to, Marcin, chyba nie z tej strony, z tamtej jest takie specjalne. Przed chwilą widziałam, jak pani się poślizgnęła i musieli jej pomagać wychodzić. Są tutaj kamienie na początek, później jest ok. Tam jakieś węże jeszcze pływają, ale to... O nie! Zadowolony, szocik wypity, to ja teraz zabieram cię na piwko do baru. Tu można się obudzić bardzo szybko w tej wodzie. Jak przyszłaś zaspana, wchodzisz, od razu obudzona. Teraz czas na piwo. Wypijemy sobie na takim hamaku, jak to się nazywa? Siatka, tak. I mamy widok na wodospad. Czas na piwko po pływaniu. To w takim razie moje zdrowie dzisiaj. I jutro. Pokażę wam jeszcze szybko łazienki. Zobaczcie, kibelek jest. I tutaj widok, no a wodospad, no jak się dobrze przyjrzycie, to go zobaczycie, ale na dżunglę, także taka jest przestrzeń. Jest tutaj kilka kibelków, prysznice też. W tym miejscu tak samo, jeśli macie swoje jedzenie, to możecie przyjść i je zjeść. No i tutaj, stąd już widać wodospad. Nawet doniczki zrobili z tych korków. Kończymy już imprezę z tą restauracją, wychodzimy. Myślałem, że posiedzimy tu pół godziny i pyk. A zeszło nam 1,5 godziny, także tak. Ostatnie spojrzenie, pokażę wam ostatni raz ten wodospad i spadamy od samego dołu. Tam się kąpałem, tutaj jest ten pierwszy, a tam jest ten drugi, na którym byliśmy na samym początku. A tu jeszcze piękna dżungla, patrzcie, góry dookoła. Spadamy. Widzę, że panie też tutaj sprzątają, no bo jest końcówka. O godzinie 6 już zamykają ten wodospad, a jest 9:30, także powoli kończą. Więc jak będziecie tutaj na tym wodospadzie, no to zarezerwujcie sobie taką godzinę minimum, a jak będziecie chcieli jeszcze się napić piwa na tych hamakach, no to z 1,5 minimalnie. Jeżeli będziecie się kąpać, bo jeżeli przyjdziecie zobaczyć sobie 2 wodospady w tom i z powrotem, no to pół godziny wam wystarczy. A jak zgłodniejecie i będziecie chcieli coś zjeść, no to są hamburgery, pizza, carne, pollo, wszystko w sumie takie, co byście sobie Wszystko wymyślili. kolumbijskie dania. Tak, plus jeszcze jakieś sandwiche i tak można zjeść koło 25 do 40 zł. I to jest kolumbijski klimat latino. Dziewczyny sobie idą, głośnik niosą, muzyka gra. Cały czas muzyka wkoło nich. 5 minut nam zajęło zejście tutaj z tego wodospadu
na tą główną drogę. No i idziemy, myślę, że koło godziny i będziemy w domu. I czy teraz nas ktoś tutaj przerzuci na drugą stronę? Zaraz widziałem, tam się zbierają samochody, więc może by nas ktoś tutaj podwiózł. Ale wygląda na to, że jest trochę mniej wody. Marcin próbuje swoich sił. Drugi kamień zaliczony. Trzeci. No właśnie. No, one się ruszają, także tutaj to trzeba uważać, tym bardziej, że były mocne deszcze. Czwarty. No. Ja poczekam chyba na samochód. O, dziewczyny tutaj na motorze mogą wskoczyć gdzieś tam na pakę. Ty miałeś długie nogi. Marika szuka trasy gdzieś tam z tyłu. Zobaczymy, jak lokalni sobie z tym poradzą. Oni skarpetek nie mają i butów, tylko klapki. Tylko proszę bardzo. Na luzie. Tak powinno być. Marika zdecydowała, że ściąga buty. Zimno? I Mari już na drugiej stronie. Prosto. Po co się tu zastanawiać? Patrzcie, wódeczkę polewają, kielichy piją, muzyka gra, no jak w Polsce. Pamiętacie to wejście, jak było za 10 000? To teraz wejdziemy za darmo. Taka trasa zrobiona po korzeniach, schody zrobione właśnie z tych korzeni. Jest jakiś most, musimy przejść na drugą stronę. Tutaj widzę, jest już jakiś basen zrobiony. No to pewnie wodospad gdzieś po lewej stronie będzie. Jesteśmy, to było warte 10 000, czyli 9 zł. Dobrze, że nie daliśmy, dobrze, że za darmo. Właśnie nie wiem, może panowie chcieli po prostu, żebyśmy tam na farmę przeszli, że to jest Możliwe. teren na farmę. Możliwe, bo tam jest, z tamtej strony pokazuje jakąś farmę kawy. Także jeszcze zobaczymy, co tam jest. Tutaj jest jeszcze zrobiony taki prowizoryczny mostek z bambusu, trochę z jakichś desek. No ślisko jest. Aha, tu się można od razu trzymać tego. Jestem na drugiej stronie i to tyle. Tutaj nawet nie widać żadnego wodospadu. Może jeszcze kawałek przejdę, ale nie ma tutaj nic. Skały. O, widać ten co wcześniej widzieliśmy. Jesteśmy z powrotem na drodze. Jak będziecie tutaj, to nie płaćcie za to. Oj, przepraszam, bo nie ma za co. No nie, zdecydowanie nie. I warto się przejść kawałek dalej właśnie na tą Marinkę. Tam posiedzieć, pokąpać się. O wiele ładniej to wygląda. Wracamy powoli do naszej wioski. Szliśmy w tamtą stronę, to tutaj było otwarte. Tutaj możecie sobie kupić grzybki, tak, grzybki, takie, które zabiorą was na księżyc. No i też ciastka. Rozmawialiśmy z tą panią i nawet jest tutaj napisane, że jak trzeba, to pani dowozi nawet do domu i to cały dzień, całą noc, 7 dni w tygodniu. Dotarliśmy do naszej miejscowości, tutaj już jest skręt taki, gdzie jest do naszej wioski i jeszcze do miasta, więc wyjdziemy do miasta. Około godziny nam to zajęło, żeby tutaj dojść. W takiej dziurze policja sobie zrobiła łapankę i łapie tutaj miejscowych, sprawdza im dokumenty, wszystkich zatrzymują po kolei, a w mieście mamy fiestę. Na przekąskę wzięliśmy sobie jeszcze empanadę, do tego trochę ostrego sosu. Ta jest z wołowiną. Jest dobra. Mówiłem wam, że ta muzyka gra tutaj wszędzie i zobaczcie, tutaj jest normalny sklep, stoi głośnik i muzyka nawala dość głośno. Sprzedają też jeszcze jakieś przekąski. Po drodze zobaczyliśmy panią, która sprzedaje jeszcze empanady. Moja ma 4 składniki, ma wołowinę, ser i coś tam jeszcze. Pani opowiadała mi, zaraz będę jadł. Marika sobie bierze z samym serem, tak? Okej, bierzemy się za jedzenie. Tak nam posmakowały, że Marika wzięła sobie jeszcze z kurczakiem. Z samym kurczakiem. Pozazdrościłem Marice jeszcze jednej, więc ja sobie domówiłem. Guacamole, bardzo dobre i do tego jest jeszcze taki ostry sos. Tutaj pani ma jeszcze inne, ale te guacamole jest tak dobre, że... Marika jeszcze ten dzień postanowiła zakończyć. W sumie to nie będzie koniec jedzenia dzisiaj, ale na słodko tą, można powiedzieć, kolację. No 7 zł za gałę to dużo. Ale też spora gałka. Wróciliśmy już do pokoju, teraz chwila relaks. Ja to się w sumie biorę za sklejanie kolejnego filmu, a Mari pójdzie zaraz kolację zrobić. Fuego, nuestro amor es fuego y corren las balas de tu palabra fría. Tengo miedo, ay, como tengo miedo, que ya perdiste la gana a enfrentar los males.